dobry, dzisiaj wywiad specjalny z cyklu Wywiady z Niedonieckiego Kwadratu. Zachęcam do wysłuchania bardzo szczególnie, zachęcam też do komentowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. To, co wszystko zawsze mówimy standardowo na YouTubie. Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Wasa-Pogorzelska, a moim tym specjalnym gościem w specjalnym wywiadzie jest analityk, ekspert Marek Majsner. Dzień dobry. Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu. No i właśnie, ponieważ wywiad specjalny, jesteśmy w sytuacji bardzo specjalnej. Pozdrawiam z obwodu sumskiego. Marku, ja bym chciała, żeby moi widzowie, moi odbiorcy, twoi odbiorcy po tych kilku dniach, za chwilę po tygodniu, dowiedzieli się trochę więcej twoimi oczami, twoich spostrzeżeń na temat tego, co odbywa się obecnie na granicy obwodu sumskiego i kurskiego. Ja może zacznę od tego, że mamy dużą niejasność co do tego, czym właściwie ta operacja jest i jakie cele ma osiągnąć. Bo tutaj to widzimy taki rozziew. Z jednej strony się mówi, że tutaj będzie atak, przytrzymanie sporego fragmentu Rosji na wymianę za Charków, ewentualnie za część Donieckiego i Ługańskiego regionu. Okej, dobrze. No ale ja jestem człowiek wojska. I co człowiek wojska powie na coś takiego, jeżeli polityk wyjdzie z czymś takim i powie, zajęliśmy część Rosji na wymianę za nasze terytorium. To człowiek wojska powie tak, no dobrze, no to w takim razie czy wy zaplanowaliście, ile potrzeba dla obrony? Czy wy zaplanowaliście, jak ma wyglądać bezpośrednio logistyka takiego zajętego obszaru, gdzie będziemy mieli do czynienia z odwrotnością tego, co mamy u nas, czyli być może z grupami sabotażowymi rosyjskimi i z ludnością, która w dużej mierze będzie nam wroga? Czy wy zaplanowaliście, jak będzie wyglądał sposób tej obrony i ewentualne przechodzenie do kontrataków, bo takie coś trzeba będzie zrobić, jak będzie wyglądała obrona przeciwlotnicza, bo żeby to nie wyszło tak, że w pewnym momencie to my będziemy musieli wymieniać ten kawałek Rosji na przykład na Kramatorsk. Bo kołdra jest krótka, to powiedzmy szczerze, i to, co idzie na Kursk, nie pójdzie na rejon Pokrowska, prawda? Więc tutaj mamy taką sytuację. No, wiemy, że takie plany są, i takie plany są odpiastowane od dawna. Dlaczego? Dlatego, że 2 dni przed atakiem zjawił się nagle w mediach bardzo rzadko spotykany Andrii Jermak i udzielił wywiadu. Stwierdził, że będzie szczyt pokojowy, drugi szczyt pokojowy, uzgodnienie planu pokojowego zatwierdzonego przez uczestników, który będzie następnie mógłby być przedstawiony Rosji. Możliwe jest, aby przedstawiciel Rosji wziął udział w drugim szczycie, któremu mógłby zostać przekazany ten plan, ale nie należy tego drugiego szczytu traktować jako początku negocjacji z Rosją. Jermak dodał, że trzeba zająć się innymi kwestiami, w których najtrudniej będzie osiągnąć wspólne stanowisko, w tym wycofaniem wojsk rosyjskich i przywróceniem granic kraju z 1991 roku. I nie wiadomo, czy to spotkanie miałoby się odbyć w 2024 roku. W ogóle Jermak bardzo rzadko zjawia się w mediach. To prawda. Jeżeli Jermak się zjawił w mediach i zjawił się w mediach najwyraźniej w świecie z takim planem, czyli nieomalże zastępując Żeleńskiego, czyli wiedział, że coś się zacznie i tutaj jest taka podgrywka do tego, czyli polityczny Kijów już sobie wyznaczył pewne cele, które ma ta ofensywa kurska osiągnąć. Okej, dobrze. Tylko że w tym momencie te pytania wojskowego dalej pozostają aktualne. Dlaczego? Czyli bądźmy szczerzy, odrzucamy tą polityczną otoczkę, odrzucamy ten polityczny plan, bo on z punktu widzenia wojskowego absolutnie nie ma sensu. Nie ma sensu. Druga sprawa, elektrownia atomowa. No właśnie No tak. o to cię chciałam zapytać a No propos tak. tej wymiany. No Wyobrażasz tak, sobie wymianę? zajmujemy elektrownię atomową, no i co Elektrownię. z tego? I co z tego? I co z tego my mamy, jeżeli znając Rosjan, to oni są w stanie zbombardować własną elektrownię atomową i stwierdzić, że to zrobili Ukraińcy? Prawda,
że tutaj mieliby duży problem, bo kierunek wiatrów tam akurat idzie z zachodu na wschód. Także zrobiliby sobie porządny problem. Ale przecież to nie jest dla rosyjskiej propagandy problem. Jeżeli mamy tego typu rzeczy, i to mamy tego typu rzeczy oficjalnie w Rosja, w radiu rosyjskim mamy coś takiego, że mieszkańcy zajętych przez wroga miejscowości widzieli niemieckie czołgi z namalowanymi hitlerowskimi symbolami i słyszeli niemiecki język dobiegający z tych czołgów. Poligloci po prostu. Poligloci. Tak więc znowu walczymy pod Kurskiem z nazistami z całej Europy. Mieszkańcy zajętych regionów przygranicznych mówią, że wśród najeźdźców jest mało Ukraińców, są Francuzi, Polacy i Niemcy. Jednym słowem ćwiczymy wojnę ojczyźnianą numer 2, prawda? Czyli jeżeli mamy tak toporną i beznadziejną propagandę rosyjską, to będę słusznie zostało podniesione, jak oni mogli usłyszeć z czołgu dobiegający niemiecki, prawdopodobnie Hans otworzył klapę, a Helmut, ładował pocisk i podśpiewywał Erikę albo Panzerlied. No więc tutaj, jeżeli ta toporna propaganda jest prowadzona, czyli oni mają świadomość, że ta propaganda do kogoś trafi, to znaczy, że byliby w stanie zrobić coś takiego z własną elektrownią atomową i sprzedać to jako wredne wysadzenie tychże ukrów naszej elektrowni atomowej. Ale prawda? to nie byłby pierwszy raz takiej prowokacji, bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na okupowaną elektrownię w Energodarze, spójrzmy, ile razy były tam ataki dronowe rosyjskie, które miały pokazać, że elektrownie dronują Ukraińcy, którzy ją po prostu za chwilę Ależ rozpalą. dokładnie. Tak? Ja nawet oglądałem szlaki przelotu tych dronów. One robiły zakręt, tak żeby można było powiedzieć, że zaatakowały z ukraińskiej przestrzeni. No więc, To jest w bardzo rosyjskim stylu. Natomiast pytanie mam do ciebie następujące, bo odrzucamy w takim razie tę ale mamy wymianę, bo ona tydzień jest bez już. sensu. Mamy już prawie tydzień i też gwoli uzupełnienia Jermak wiedział, ja myślę, że Jermak musiał wiedzieć, bo ta operacja, przynajmniej według mojej wiedzy, była przygotowywana dobrych kilka tygodni i wielkim sukcesem Ukrainy. Niewątpliwie jest to, że nic nie wyszło i nic nie wyciekło. To jest jeden z pierwszych podstawowych sukcesów i to trzeba Ukraińcom oddać. Ale teraz pytanie. No rzeczywiście, oni się posuwają coraz dalej. Jeżeli popatrzymy sobie na mapy, z dnia na dzień oni są coraz głębiej. No i teraz pytanie, co dalej? Tak naprawdę co dalej? No to spójrzmy na mapkę numer 1. Spójrzmy na mapkę numer 1, bo to, żeby zobaczyć, co się właściwie dzieje, to trzeba się odwołać bezpośrednio do tego, jak ten teren, który jest zdobywany, wygląda. Prawda? Otóż on wygląda zadziwiająco. Po obu stronach, po prawej i po lewej, a zwłaszcza po stronie prawej, są bardzo silne wystąpienia wyżynne, nawet powyżej 200-300 metrów, gdzie są tylko drogi lokalne i są jedyne drogi, które są drogami pierwszorzędowymi, to są drogi wzdłuż dolin, czyli do Sużdy i do Lwowa i dalej do Kurska. No i teraz to rodzi pewne problemy i działania taktyczno-operacyjne. To znaczy, że można się poruszać tylko tymi dolinami, ale trzeba zabezpieczyć możliwości działania po obu stronach na tychże wzniesieniach, po to, żeby nie wlazł tam rosyjski SOW i nie robił zasadzek. I to się dzieje, bo widzimy śmigłowce, które przelatują bardzo nisko nad tym zdobytym terenem. To są Mi-8, czyli śmigłowce transportowe Mi-8 MTW i one według moich prywatnych informacji wiozą tam sobie ukraiński i gruziński SOW po to, żeby oni mogli zabezpieczyć ewentualnie te drogi przed działaniami Rosjan, zająć te wyżyny i zająć te drogi, które nie są drogami głównymi. Dlaczego? Bo dalej to wygląda tak samo i w związku z tym mieliśmy sytuację, bo Rosjanie starają się ściągnąć 6 brygad tam. Chcą tam ściągnąć te 6 brygad, tylko że oni przerzucają ludzi na gruzawiki i oni po prostu wiozą ich ciężarówkami. Tam czołgi to są w niewielkim stopniu. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie mają mało
platform transportowych, a czołg, który przejedzie 200 kilometrów po asfalcie, to trzeba mu szybko mu zrobić przegląd, bo czołgi się nie nadają do tak dalekich przemarszów. To jest maszyna, która ma walczyć, maszyna bojowa, a nie maszyna, która ma robić długotrwałe przemarsze. Je się na dłuższe trasy wozi albo koleją, na niskopodłogowych wagonach, albo na niskopodłogowych lorach po drogach. I teraz tak, sami Rosjanie uskarżają się, że nad tymi głównymi drogami wiszą cały czas drony ukraińskie. Wiszą drony ukraińskie i tamże z tych właśnie zboczy ukraiński SOF robi zasadzki. Efekt jest taki, że 3 kolumny zostały całkowicie zniszczone, rosyjskie. Rosjanie stracili około 1,5 batalionu, one dosłownie zostały zmiecione. I to widać. Tam te filmy, które możemy oglądać, zresztą autor jednego z tych filmów, tej kolumny, został już posadzony przez FSB. I oczywiście wyznał, że on to zrobił specjalnie za obywatelstwo którymś krajów zachodnich. No tutaj, prawda, ten stary dowcip o metodach przesłuchiwania FSB, że niedźwiedź po 5 minutach się przyzna, że jest zającem, to jest bardzo prawdziwy. No więc powiedzmy szczerze, tutaj się bardzo udało, ale pytanie, czy się uda ten ruch dalej skanalizować. Dlaczego? Dlatego, że oprócz ukraińskich dronów są w powietrzu także rosyjskie WKS. To jest największy problem tej ofensywy. Największym problemem tej ofensywy jest to, że ja jestem oficerem rezerwy OPL i ja zawsze będę mówił w imieniu swojej broni. Za mało obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, zwłaszcza mobilnej. I to się niestety czuje. To się czuje. Co prawda udało się spuścić jeden Su-25 na pewno, jeden prawdopodobnie, jeden Su-34 i rozbić przynajmniej 3 rosyjskie migłowce, przy czym jeden został strącony dronem, a przynajmniej tak uszkodzony, że musiał lądować przymusowo, to dalej WKS działa nad tym frontem, tylko że nauczył się tak, że już nie atakuje bezpośrednio szturmowo, tylko spuszcza UMPK spoza zasięgu tej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która siłą rzeczy jest obroną bardzo bliskiego zasięgu. No i to są straty, to są duże straty. Wejdę ci tylko tutaj w słowo, jeśli chodzi o lotnictwo, bo nie jest już też tajemnicą, ja tego nie ukrywałam w mediach społecznościowych, że moja ekipa po prostu już wróciła. Oni poszli na ten pierwszy ogień, są już, czyli to też pokazuje, że już do tych zmian tam dochodzi w lepszy bądź gorszy sposób, ale to się udaje, to po pierwsze. No i właśnie oni mówili, że byli nawet bardzo zaskoczeni tym, że kiedy szli do przodu i byli naprawdę koło ruskich, tak gdzieś 100 czy 150 metrów, oni do nich nie strzelali, ale natychmiast tak naprawdę pojawiało się właśnie lotnictwo w postaci przede wszystkim kabów, czyli tych kierowanych bomb lotniczych i normalnych, wielkich rakiet. No więc właśnie, tutaj dam ci rosyjski opis sytuacji na kierunku kurskim. Brak rosyjskiej artylerii, czołgów, sprzętu bojowego. Walczy tylko lotnictwo naprowadzane przez pany, operatorzy PPK, pogranicznicy i nieregularne oddziały. Pany to są tacy kontrolerzy rosyjscy jak u nas w NATO JTAK. I to jest bardzo istotne, bardzo się zgadza z tym, co ty mówisz. Bo to znaczy, że po prostu oni starają się opóźniać postępy Ukraińców i zadawać jak największe straty. Jeżeli to jest możliwe lotnictwem, jeżeli to jest możliwe dronami. W tej chwili operacje dronowe rosyjskie nie są tak intensywne jak ukraińskie. W czasie pierwszej doby, z tego co mówią sami Rosjanie, odnotowali około 1000 ataków dronowych ukraińskich swarmami, czyli takimi rojami dronów. No tak, a jeszcze trzeba dodać, że Rosjanie operują nie tylko tam po swoim terenie, ale także przy granicy, ale już w obwodzie sumskim. I pamiętam, teraz nie liczyłam, nie sprawdzałam danych, ale 2 dni temu tylko w tym rejonie przygranicznym, z którego wyszło uderzenie, spadły 52 kaby po naszej stronie. To też pokazuje, że te możliwości lotnicze mają ogromne i oni się nie zawahają ich użyć. Tutaj jest podstawowa sprawa. Oni starają się odciąć zaplecze,
bo oni wiedzą, że tamtędy będzie szła logistyka i ta logistyka będzie utrudniona, bo przecież to jest logistyka na wrogim terenie. I dlatego będą starali się ją odciąć. Będą starali się narobić jak najwięcej problemów, skoro nie mogą zrobić tego inaczej. No i teraz pytanie, co będzie dalej? Dalej to Rosjanie będą ściągać siły swoje. Ja widzę wyraźnie ruch, bardzo duży ruch, że zwiększył się ruch na trasie z Woronerza do Kurska. Co to jest Woronerz? To jest praktycznie wielki plac treningowy i skład rosyjski. Tylko że, surprise, tam to był plac treningowy. Tam nie ma jednostek, które by były jednostkami elitarnymi, jednostkami wytrenowanymi. Takie trzeba będzie dopiero ściągnąć. No i teraz mamy pytanie drugie. Jeżeli tutaj mamy Ukraińców, jeżeli Rosjanie będą się starali, żeby obrona stężała, to co już osiągnęli Ukraińcy i może w takim razie przejdziemy do screenu numer 2. Co osiągają i mogą osiągnąć. No więc tak, zacznijmy od mapy kolejowej. I ona jest bardzo interesująca, bo pokazuje, że z Sużdy i z Kurska wiodą dwie bardzo ważne linie kolejowe. Dlatego, że tutaj po pierwsze jest to linia kolejowa, która wiedzie z Sużdy, to jest linia drugorzędna dosyć, ale bardzo istotna i pierwszorzędna z Kurska. Tą pierwszorzędną z Kurska na Białogród rozwalali cały czas ukraińscy specjaliści. Linia jest praktycznie w permanentnej naprawie, w związku z czym zmieniła status z pierwszo na drugorzędną. No to tą bardziej pierwszorzędną stała się ta linia, która idzie przez Sużdę. No i tak, jak Sużda, to w takim razie do czego ta linia jest? Ta linia zaopatruje całe północne zgrupowanie w Charkowie. To grupę północną, czyli front północny dowodzony przez Łapina. To jest bardzo istotna linia dla ich zaopatrywania. Teraz, jeżeli Ukraińcy wciągną na te górki, które są po prawej stronie, sprzęt artyleryjski, a wciągają, to zyskają sporą kontrolę nad drogami, którymi to zaopatrzenie idzie. Także w tym momencie będą mieli i kolej, i drogi pod kontrolą. A Rosjanie będą mieli problem, bo jeżeli tam jeszcze się znajdzie artyleria przeciwlotnicza, no to chyba tylko UMPK spoza zasięgu jako broń klasy stand-off i na zasadzie, a może w coś trafi. I tutaj to jest bardzo istotne, bo ja wiem, że ta linia jest demolowana. Ta linia jest demolowana. Spojrzyjmy jeszcze na następny. Tutaj mamy, prawda, ten screen numer 2. Teraz spojrzyjmy na następny. Jak to wygląda? O, proszę bardzo. I teraz te kolorki, to jest tak, linia z Orła, ta pomarańczowa, ona jest w tak kiepskim stanie, że jest praktycznie wyłączona. Dalej mamy linię, która jest na czerwono. Czerwona to jest ta linia z Lgowa. Ona jest bardzo obciążona. Idzie ten szary kawałek, który już Ukraińcom udało się wyłączyć. I dalej jest ta linia zielona, która jest cały czas w zasięgu ukraińskim. No i o co chodzi? Tu widzimy wyraźnie czerwone i zielone, czyli te dwie linie zaopatrują tutaj zgrupowanie północ dowodzone przez Łapina. Jak się uda te linie przeciąć, a one są sukcesywnie w tej chwili przecinane, no to Łapin ma duży problem. Jeżeli jeszcze będzie kontrola nad drogami, no to zgrupowanie północ ma poważny problem i po prostu Ukraińcy będą mieli możliwość, żeby je logistycznie udusić. W takim momencie co zrobią Rosjanie? No, oni tam mają dobre jednostki. Jeżeli by chcieli mieć szybko jednostki, które są wyćwiczone, które już były pod ogniem i które jakieś doświadczenie bojowe mają,
to w takim razie zostaje im tylko jedno: wydać rozkaz Łapinowi, żeby wycofał część jednostek ze zgrupowania Północ i przerzucił pod Kursk. I już Czyli, mamy takie czyli może sygnały. to byłoby to, o czym my rozmawialiśmy kilka dni temu, że tak powiem, jeszcze wtedy nieoficjalnie, jakby odbicie lustrzane tego, co zrobili w obwodzie charkowskim w maju Rosjanie, chcąc odciągnąć Tak, z kolei z Donbasu wojska ukraińskie. tak, tak, dokładnie, dokładnie. I tak sądzę, ponieważ ja nie widzę w tym momencie przerzucania jednostek z regionu pokrowskiego, kupiańskiego, z tamtej strony. Nie ma, tego nie ma. Ale zaczyna coś się dziać od strony Woronerza i zaczyna coś się dziać od strony zgrupowania Północ. No właśnie, i teraz pytanie, ja znowu zadam Ci drugie pytanie pod tytułem, co dalej? No bo dobrze, Ukraińcy idą cały czas do przodu, no ta ofensywa będzie pewnie trwała, no Do ale w pewnym momentu, momencie pewnie się skończy i co? dopóki rosyjska obrona się nie utwardzi. A wtedy tak, ja wiem, ja widzę, że są częściowo tworzone stanowiska obronne. Po co? Nie po to, żeby tego bronić do ostatniego człowieka. Krynki już nauczyły Ukrainę, co znaczy bezsensowne trwanie przy przewadze rosyjskiej artylerii. Zawsze to będzie znaczyć duże straty. Lotnictwa, przewagi rosyjskiej lotniczej nie uda się szybko zniwelować. Potrzebna jest bardzo silna artyleria przeciwlotnicza ukraińska. Ja wiem, że to jest uzupełniane, więcej nie powiem, ale wiem, że to jest uzupełniane i to będzie działać, ale w tej chwili nie warto narażać ludzi na bezsensowne straty. Ale jeżeli Rosjanie zaczną ten kawałek odbijać, zabierając ludzi ze zgrupowania Północ i z Woronerza, a tam będą poborowi, to nie będą doskonale wyszkolone Hmm. oddziały. Oni już z marszu będą mogli ponieść spore straty, co widać było teraz przy ofensywie. No więc w tym momencie działania opóźniające, wycofywanie się powoli i demolowanie wszystkiego, co się da. Ale takie demolowanie do spodu, do gleby gołej, tak żeby Rosjanie mieli z tym wielki problem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczną wycofywać siły ze zgrupowania Północ, to może się otworzyć tutaj szansa na odbicie przez wycofujące się wojska takiego kawałka terenu od strony Charkowa, żeby Rosjanom nie opłacało się już tego trzymać więcej. Jasne. Nie będę tutaj insynuował, gdzie by to mogło być, ale każdy, kto choć trochę zna mapę i Ukrainę, wie, gdzie by to mogło być. Tak, zostanie to Więc między wierszami, więc tak, tak, tak. czytajmy z ruchu warg. A nie masz takiej obawy, bo mi na przykład ona się nasuwa, że jeżeli to wycofywanie w pewnym momencie, do którego dojdzie Ukraińców z tego rosyjskiego terenu, oni się będą cofać do granicy z Ukrainą, do granicy w obwodzie sumskim, bo przypomnijmy, że to o ten obwód chodzi. Czy to nie będzie kolejna linia takiego frontu w rozumieniu no, normalnych działań bojowych? Bo tutaj jednak takiej linii frontu nie było. To jednak był pas graniczny, to jednak oczywiście ostrzały i tak dalej, ale to nie jest wojna taką, jaką my widzieliśmy chociażby, kiedy mieszkaliśmy 1,5 roku w rejonie kupiańskim, gdzie po prostu wszyscy się tam tłukli. Tu to wygląda zupełnie inaczej. Wyglądało do ostatniego tygodnia. Widzisz, to jest tak. Na pewno Rosjanie będą starali się odepchnąć Ukraińców, ile będą mogli. To znaczy, ich siła ataku zależy od siły obrony armii ukraińskiej. Jeżeli ta obrona stężeje i będzie silna, to Rosjanom się nie będzie po prostu opłacał marsz dalej, bo to będzie związane ze zbyt wielkimi stratami. A oni mają jednak cały czas nadzieję na Pokrowsk i cały czas mają nadzieję na tamten obszar. A poza tym, co jest istotne, tam trzeba utwardzić jeszcze obronę. No Także właśnie. myślę, że tu będą cały czas trwały jakieś walki. Myślę, że może Rosjanie będą nawet próbowali wejść kilometr czy dwa w głąb terytorium ukraińskiego, żeby pokazać wielkość tego kontrataku, ale to będzie zależało od tego, jak silny będzie opór armii ukraińskiej. Jeżeli on będzie nawet silny, bardzo silny, to im się będzie opłacało nawet oddać 1 czy 2 kilometry po swojej stronie i to przemilczeć i powiedzieć na przykład, że to jest ziemia niczyja, ale że
Kursk odbity, No Sudża tak, to będzie wielki odbita. propagandowy Tak, sukces. Ja tak, wrócę do tak. tego Pokrowska. Wyjdźmy na chwilę z obwodu sumskiego, bo już na samym początku rozmowy powiedziałeś, że ta kołderka jest dosyć krótka. I zadam ci pytanie, które gdzieś wielokrotnie sama wyczytałam w internetach. Czy w twojej opinii w takim razie, skoro, no dobrze, robimy operację odciążającą i tak dalej, odwracającą uwagę, No. ale może w tej trudnej sytuacji, w której znalazł się Donbas, no Donbas jest ciągle w trudnej sytuacji, ale konkretnie ten odcinek pokrowski, no na którym Ukraińcom, umówmy się, po prostu nie idzie od pewnego czasu absolutnie, czy może lepszym pomysłem byłoby tam rzucić większe siły, by jednak tam tę sytuację polepszyć? Znaczy, mnie jedna rzecz w tym momencie zdumiewa. Tam praktycznie są tylko dwie brygady ukraińskie, które są nierotowane. Tak. 31, 47. I teraz pytanie jest, dlaczego tam nie poszła żadna rezerwa? Ja mam wrażenie, że to nie jest sprawa tych brygad. To jest sprawa jednego, całkowitego zawalenia sprawy jednocześnie przez władzę polityczną i jednocześnie przez władzę wojskową. Dlaczego? Bo tam nie ma stanowisk obrony. Zwróćmy uwagę na jedno. Rosjanie atakują przewidywalnie. W zagajnikach, w lasach atakują wzdłuż przesiek. Nigdy nie idą praktycznie przez las. Wyjątkiem był las sierybiański, prawda? Wobec czego wystarczyło zablokować główne drogi leśne, wystarczyło zablokować przesieki, wystarczyło ustawić, było nawet dość czasu, żeby beton wylać, bunkry No zrobić, ale nie wiesz, w zrobiono Pokrowsku nic. się sadzi kwiatki jednak. Tak, a w Pamiętamy tę Pokrowsku się kwiatki sytuację sadzi. analogiczną z Mhm. innych miast, które już zostały Mhm. Dopiero utracone. teraz ja widzę transporty lorami drewna na obsadzenie transzei. Teraz. Dopiero teraz. Dopiero teraz, właśnie to jest No, to, co też zwróciło moją uwagę. Natomiast wiesz, zastanawia mnie jeszcze jedno, czy nie masz podobnych spostrzeżeń? My wcześniej rozmawialiśmy kilka tygodni temu z Marcinem Mgliwą, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. pozdrawiamy, I, tak. i rozmawialiśmy na temat tego, że jeszcze tym dodatkowym jakby aspektem, no politycznym też, tak, bo o tym dużo mówimy, ale jest to cała trwająca od miesięcy tak naprawdę wymiana dowódców brygad. Bardzo wielu dowódców zostało po prostu Oczywiście, że tak. wyrzuconych. No i chociażby ten skandal, tak, no skandal nazwijmy to z 24. brygadą, który się ostatnio odbył, na pewno miał olbrzymi wpływ na to, co się dzieje na Donbasie. To jest jedno, a po drugie historia odwołania generała Sodola. To jest też swoje, prawda? Generała Sodola, który zostawił swoją kapliczkę, czyli swoich kolegów i przyjaciół równych co do nieudacznictwa. Bądźmy szczerzy. No i ten kamyczek do kamyczka i jeszcze jeden kamyczek do ogródka i ja się obawiam, ja nie chcę krakać, ja jestem ostatnia, jeśli chodzi o czarnowictwo, ale mam wrażenie, że za chwilę możemy sobie powiedzieć, jeżeli to tak dalej się będzie toczyło, o jaka piękna katastrofa. Aż tak to nie będzie. Natomiast No dobrze. ja bym się spodziewał przedłużających się, wyniszczających walk na kierunku pokrowskim. No tak, to jest, Jest taka mapa, wiesz, jest taka mapa. To jest mapa, którą ja gdzieś mam i postaram się tobie podesłać, bo ona jest bardzo symptomatyczna. Ona jest bardzo symptomatyczna, ponieważ ona pokazuje jedno. Wielkość wielkość ataków rosyjskich. To znaczy, jak te ataki były prowadzone. I tutaj spróbuję do niej w tej chwili zajrzeć, bo ona jest tak istotna, ona nam powie o jednym, o rosyjskim wysiłku wojennym. I spróbuję tutaj ją znaleźć, bo w tym momencie ona jest dla nas bardzo ważna. To jest tak. Mapa w Okogora między 29 lipca a 4 sierpnia ilość ataków rosyjskich. I teraz rejon pokrowski 319, torecki 154, a mówimy o tygodniu. tak. Natomiast na przykład w Oriechowskim 18. No to pokazuje Przecież to kompletny jest rozstrzał tak. i to, gdzie Determinację Rosjan to jest mniejsza. jedno,
determinacje Rosjan to jest jedno, natomiast drugie to pokazuje, gdzie jest ten rosyjski wysiłek wojenny w tej chwili głównie skierowany. I to nie jest żadna tajemnica. Marku, na koniec chciałabym Cię zapytać o jedno. Oglądałeś na pewno ten filmik, który krążył po sieci, który zresztą agencja TASS wypuściła. Czy możemy powiedzieć jednogłośnie, że mina Putina mówiła po prostu wszystko? Tak, tak. Dlaczego? To jest dla niego ogromny policzek. Pamiętajmy, jak zachowali się, jak się zachowują w tej chwili dyplomaci zachodni. Dyplomaci zachodni nie ukrywają satysfakcji. Oczywiście cichej. To jest to, co powiedziała minister niemiecka, to należy rozumieć w charakterze czarnego humoru. A powiedziała, nie mamy nic przeciwko temu, żeby nasze siły pancerne dostarczone Ukrainie czołgi działały w rejonie Kurska. One tam już były 84 lata temu. Dokładnie, i to było. Tak, to była jest jedna z jedno. tych Natomiast wypowiedzi, która Amerykanie super to stwierdzili, no podsumowała. cóż, Ukraińcy mogą używać dostarczonej przez nas broni na terytorium Rosji. Dlaczego? Skąd się to wzięło? Skąd ta zmiana stanowiska? Bo dyplomaci rosyjscy zrobili się coraz bardziej bezczelni. Oni już nie chcieli rokowań pokojowych, oni żądali od Zachodu kapitulacji Ukrainy. Praktycznie. Tak, ja myślę, No że i Zachód teraz, w końcu, lepiej późno niż tak, wcale, po prostu to zrozumiał. Marku, bardzo dziękuję dokładnie. Ci za Dziękuję rozmowę. Ci Myślę, że bardzo. to choć pierwsza, to nie ostatnia, ale Myślę, że też. może w przyszłości będziemy trochę o przyjemniejszych rzeczach mogli porozmawiać. Miejmy nadzieję, miejmy Tymczasem nadzieję. trzymamy kciuki za tą zaskakującą decyzję Ukraińców i miejmy nadzieję, że wszystko się skończy Z tej dobrze. strony pozdrawiamy Damiana Dudę, jego dziewczyny i chłopaków i życzymy im, żeby mieli jak najmniej interwencji. Amen, bo tylko to mi pozostaje. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo, do widzenia.